Czy w 4 dni da się zwiedzić całą Teneryfę? Bez auta, bez wycieczek z katalogu i bez leżenia przy hotelu? Sprawdźmy! Zaczniemy od południowych plaż, potem udamy się górskim szlakiem do Maska, a na końcu przymierzymy krajobraz jak z innej planety – kalderę wulkanu Teide. Brzmi ambitnie, tylko czy da tu się poruszać bez auta i nie zwariować? Dlatego najpierw sprawdzimy komunikację, potem nasz hotel i czas na pierwszy kontakt z oceanem. A jeśli lubicie góry? Spokojnie, to dopiero początek. Zobaczcie, co nam się udało przeżyć na Teneryfie w 4 dni. Cześć, witamy Was w naszej nowej podróży. Właśnie dotarliśmy na wyspę w Hiszpanii. Tak, wróciliśmy do Hiszpanii i zmierzamy do naszego hotelu. Spróbujemy tam dotrzeć. Mamy hotel po drugiej stronie wyspy, więc mieliśmy wybór albo pojechać taksówką, albo wynająć samochód, albo pojechać autobusem. Wybraliśmy tą najłatwiejszą opcję, czyli autobus. I tak, tutaj mamy automat, w którym można sobie kupić kartę do biletów. I tą kartą można wpłacić u kierowcy. Na karcie można też zakodować sobie bilet całodniowy za 10 euro albo 7-dniowy. Teraz zobaczymy, czy autobusem dojedziemy na miejsce naszej podróży do Puerto de la Cruz. Podróżując po Teneryfie bez samochodu też da się tu całkiem wygodnie przemieszczać. Wszystko dzięki autobusom firmy Titsa, których sieć obejmuje praktycznie całą wyspę. Łączą większość miejscowości i pozwalają dotrzeć do najważniejszych atrakcji turystycznych. Największy plus – cena. W porównaniu z wynajmem auta czy taksówkami przejazdy wypadają naprawdę korzystnie. Za bilet można zapłacić u kierowcy gotówką albo kartą, ale wygodniejszą opcją jest karta Titsa, którą wcześniej się doładowuje lub koduje na niej bilety jednodniowe czy tygodniowe. Podróżowanie autobusami ma jeszcze jedną zaletę – odpada stres związany z parkowaniem. Na wyspie jeździ mnóstwo wynajętych samochodów, a podobno szczególnie w sezonie policja bardzo pilnuje, czy auta stoją w dozwolonych miejscach. Nie jest jednak idealnie. Automaty do doładowania kart znaleźliśmy właściwie tylko na większych dworcach autobusowych. Autobusy potrafią się spóźniać i to nie symbolicznie, zdarzało nam się czekać nawet pół godziny. Częstotliwość kursów też bywa wyzwaniem, bo niektóre linie jeżdżą raz na godzinę, a czasem tylko kilka razy dziennie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Autobus nie zatrzyma się sam z siebie. Jeśli nie pomachacie ręką, kierowca po prostu pojedzie dalej. A kiedy chcecie wysiąść, pamiętajcie o przycisku stop, w przeciwnym razie możecie nieplanowanie pojechać kawałek dalej. Do tego dochodzi rozkład jazdy. Na przystankach właściwie go nie ma. To znaczy jest, ale w wersji elektronicznej trzeba zeskanować kod QR, który prowadzi do strony pokazującej tylko najbliższe odjazdy w ciągu godziny. Strona Titsy też nie okazała się szczególnie intuicyjna, więc po kilku próbach odkryliśmy, że największym rozwiązaniem są po prostu mapy Google'a. Tam każdy przystanek pokazuje wszystkie linie i dokładne godziny odjazdów. Jak więc możecie się domyślić, momentami bywało naprawdę ciekawie, a czasem nawet całkiem zabawnie. Zresztą sami zobaczycie. No to udało się, wsiedliśmy, jesteśmy w autobusie. Karta podziałała, ściągnęli nam 19 euro i jedziemy. A takie mamy oto widoczki. Witajcie kochani, jesteśmy w kolejnym dniu naszej podróży. Wczoraj już nie nagrywaliśmy, złapała nas ulewa i byliśmy po prostu zziębnięci. Natomiast dzisiaj wyspaliśmy się, zjedliśmy śniadanko, a teraz zobaczcie jak mieszkamy. Po mojej lewej stronie mamy łazienkę, która jest bardzo przestrzenna, wygodna, tak więc tu nawet rodzina 3-osobowa by się zmieściła, jak nie 4. Nasz pokój, bardzo duży, no po prostu takiego jeszcze nie mieliśmy. Olbrzymie, wielkie łóżko, które jest bardzo wygodne. Można również oglądać telewizję, jest kawiarka, ale najlepsze w tym pokoju jest to, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy, to widok z balkonu. Widok z balkonu na góry. No, mi szczęka opadła.
I co tutaj widzimy? A co widzimy? A co Ci się podoba? Mi się podoba tamto, czyli Teide, Teide, szczyt najwyższy Hiszpanii. Tak, będziemy go zdobywać. Albo mamy taki zamiar. Tak jest. No i co? Morze. Przede wszystkim widok z balkonu na morze. Widok z balkonu na morze, góry, piękną zieleń, palmy, fruwające papugi. No tego nie uraczymy w Polsce. A co jest za tobą? Co jest za mną? Hotele, morze. A morze, a właściwie ocean. Dobra, to co? Pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda przestrzeń w hotelu. Kierujmy się teraz do lobby. Obok lobby jest również recepcja. To zobaczycie, jak się prezentuje. Fajne kanapy. Jest i fortepian. No i na wieczór można przyjść tutaj na drinka, wypocząć, posłuchać muzyki. Zanim wyjdziemy z hotelu, podjedźmy jeszcze na ostatnie piętro. Musimy to sprawdzić, co tam jest, bo ponoć coś ciekawego. Popatrzcie, co tu jest. Jacuzzi. Mogę się wykąpać? Nie mamy czasu, ale możesz zobaczyć, czy woda jest ciepła. Przestań. Woda na pewno jest ciepła. Super. Tak, ciepła? Chętnie skoczyłabym. To strój i tutaj wbijamy. A jeszcze zobaczymy widoki. Bo skoro jesteśmy na dachu, to są i widoki. O, to jest Tu niesamowicie. zrobię zdjęcie. I podejdźmy jeszcze na drugą stronę. Z drugiej strony też jest fajnie. A tam na dole jest jakiś basen. Ale to już chyba A patrz, a tutaj na dachu niżej też są jacuzzi. Faktycznie. Dobra. Idziemy. A teraz wychodzimy na ogród. Banany. Banany? No. Faktycznie. Bananowiec. W ogrodzie można sobie zerwać banany. I tu jest cytryna też. Nie dojrzała jeszcze. Tutaj Zobaczymy basen. Mhm. Są w ogóle pokoje z wyjściem na ten basen. To byłoby coś, tak mieć pokój. Ale ten na górze też jest dobrze. A tutaj mamy Infinity Pool. Widoki. Piękne. Piękna fotka. Mega. Taki ogród tutaj mamy przy zejściu na plażę. Idziemy? Tak, ja bardzo chcę na plażę. Tak, ja też bardzo chcę. Ciekawe, jak tutaj te plaże wyglądają. Pewnie będą duże fale. Przekonamy się. Fajnie by było, jakby były duże fale. Czas ruszyć na spacer po Puerto de la Cruz i zobaczyć, co kryje miasto. Wąskie uliczki, ocean gdzieś pomiędzy budynkami i ten charakterystyczny klimat północy Teneryfy. Ale mamy też małą misję. Chcemy sprawdzić, jak wygląda tutejsza plaża, bo na Teneryfie nigdy nie wiadomo, czy trafimy na jasny piasek, czy na tę bardziej wulkaniczną wersję wyspy. Biała czy czarna? Za chwilę się przekonamy. Udało nam się dotrzeć nad plażę. Jest to plaża czarna. Za mną są różne atrakcje. Panowie grają, panowie mimowie pozują. A teraz patrzcie, jak to wygląda.
Jest sporo surferów gdzieś tam dalej. Pływają na tych wielkich falach. A tutaj mamy czarny piaseczek. Ta plaża jest niesamowita. Ten piasek w ogóle się mieni, jest tak jakby drobinki złota. Zaskakujące. Czarny maczek. A może sprawdzisz, jak tam temperatura wody? Bo surferzy pływają. Boję się. Masz radę. Woda jest chłodna, ale jak jest się w piance do surferowania, do pływania, to na pewno jest ciepło. No panu chyba jest ciepło. Jak widzicie, tuż zaraz za mną jest kompleks basenowy, który jest położony tuż przy wybrzeżu. Jest stąd widok właśnie na ocean i jest to atrakcja tutaj Puerto de la Cruz. Jest to na pewno bardzo tłoczne miejsce w sezonie. Teraz jest dość puste, część jest remontowana, ale część jest dalej czynna, mimo że jest styczeń. A ceny są bardzo atrakcyjne. Gdzieś tutaj zaraz Wam podam cennik. Także myślę, że byśmy skorzystali, gdybyśmy tu byli dłużej. Jakie widoki? Przy takich falach, w takim szkwale, to można siedzieć cały czas i patrzeć, nie? I mamy kraba. Cześć, krabuś. Cześć. Zatrzymaliśmy się na obiad w restauracji bardzo klimatycznej. Zamówiłam sałatkę z kurczakiem, ananasem. Antek chyba kurczaka wziął. Tak, kurczak w czosnku. Zobaczymy. Spodziewałem się piersi z kurczaka, a tu takie coś. No dobra, no to proszę, degustacja. Degustacja, dobrze. Slipp nu om de er i bil eller i forsikring. Og de er i forsikring. Śmietnik, schody, a tutaj mamy sukulenta, który w Polsce kosztuje kilkanaście złotych albo więcej. Sobie rośnie z kamienia. Czy to nie jest gwiazda betlejemska? Potwierdzam, to jest gwiazda betlejemska. Ale że tak na drzewie? Nie no, to po prostu urosło jako drzewo. Fajne. Krzew.
Jest jeszcze jedna wyjątkowa atrakcja w Puerto de la Cruz, z której co prawda nie udało nam się skorzystać, ale jesteśmy pewni, że to miejsce zdecydowanie warto zobaczyć. Mowa o Loro Park, jednym z najbardziej znanych ogrodów zoologicznych na świecie. To coś więcej niż zwykłe zoo, twórcy nazywają je wręcz ambasadą zwierząt, miejscem, gdzie można spotkać ponad 400 gatunków zwierząt z różnych zakątków planety i zobaczyć je w przestrzeniach zaprojektowanych tak, aby jak najbardziej przypominały ich naturalne środowisko. Na odwiedzających czekają tu małpy, wielkie koty, egzotyczne ptaki, a także jedne z najbardziej widowiskowych pokazów zwierząt morskich, delfinów, orek i lwów morskich, które słyną z niezwykłej inteligencji i umiejętności. Jest tu także ogromne akwarium, gdzie można spacerować wśród rekinów, setek gatunków ryb i bujnej roślinności podwodnej. Krótko mówiąc, jeśli będziecie w Puerto de la Cruz i macie trochę więcej czasu, Loro Park to miejsce, które wielu uważa za jedną z najciekawszych atrakcji całej Teneryfy. Cześć, mamy kolejny dzień. Jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza. Ma cały dzień padać, w związku z czym decydujemy się przenieść na południowe wybrzeże Teneryfy, gdzie zdecydowanie jest więcej słońca, a podróż nam zajmie jedynie 2 godziny. Więc wykonujemy szybki teleport i jesteśmy. 2 godziny później dotarliśmy do miejscowości Costa de Adea. Costa Adeje. Costa Adea. Adeje. Costa Adeje. Costa de Adea. Do miejscowości, gdzie będziemy oglądać, zwiedzać piękne plaże. Tu jest prześlicznie i pogoda jest bardzo sprzyjająca. Tak jest zupełnie inna pogoda niż tam, także uderzamy na plażę. Chodźcie z nami. Jesteśmy totalnie nieprzygotowani na plażę, ani prawidłowych butów, ani stroju. Tak jest. Ale jest pięknie. Prawda? Mogliśmy tutaj przyjechać pierwszego dnia. Aha, jeszcze co jeszcze? Idziemy na falochron? Dobra. Antoś, gdzie się znajdujemy? Dotarliśmy do plaży Las Vistas. Jest ona dość szeroka. Ograniczona tutaj takimi falochronami, dzięki czemu woda jest spokojna, nie to co tam na pełnym morzu. Więc jest tutaj pełno ludzi. Tutaj budynki są na takim wzgórku wulkanicznym postawione, obudowane. Oczywiście wszystko na plaży płatne. Tutaj macie cennik. A już myśleliśmy, że można za darmo. Tutaj mamy plażę Los Cristianos od miejscowości. Jest przy samym porcie. Port wystaje zza muru. Szukanie restauracji to nie lada wyzwanie. Tak jest. Uwaga, palma. Tyle restauracji, że nie możemy się zdecydować, czy chcemy pizzę, czy owoce morza. Najgorsze jest to, że Czy ja kebab? jestem faktycznie głodny, ale nie możemy się zdecydować. Więc szukamy
idealnego miejsca. No idealnego to jest dużo powiedziane. No, szukamy po prostu fajnego klimatu i dobrego jedzenia. Tak więc dotarliśmy do restauracji na plaży. O, tutaj widać, gdzieś tam jest taki o widok. Natomiast nie to jest najważniejsze, najważniejsze jest jedzenie. Jesteśmy głodni i szybko w miarę dostaliśmy, Patty dostała. Ja zamówiłam omleta, frytki, suróweczka. Oby było dobre. A ja zamówiłem sobie bezpiecznie burgera, takiego o. I mamy koktajl. Także zobaczymy, jak smakuje. Przeszliśmy całą promenadę, doszliśmy na sam jej koniuszek, skończyła się i tutaj mamy ostatnią plażę przed tymi olbrzymimi klifami. Jest to plaża El Callao. Patty usadowiła się tutaj na kamyczku, patrzy sobie na tą plażę z jednej strony, z drugiej. A jak tam? Bardzo dobrze. Odpoczywam. Nabieram dobrej energii. Tak, tutaj można nabierać dobrej energii z takimi widokami. Ale ja mam propozycję. Jaką? Chodźmy na to molo. I to jest fajna plaża, nie tamte. Trochę wieje, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. O, taki widoczek. Ale widzisz, że tam jest ścieżka na górę? I wiesz, co ja teraz chcę zrobić? Nigdzie nie będziesz się oddalał. Idę, Nie pozwalam. idę, Nie, idę. nie, nie, nie. Tak. No dobra, idziemy. A właściwie ja idę, bo Patty stwierdziła, że jednak nie będzie się wspinać tam na samą górę. W związku z czym będzie czekać na mnie przy promenadzie. A my pójdziemy sobie zobaczyć widoki, jakie są na samej górze. Już jesteśmy pod górką. A tutaj mamy klify. Wydaje mi się, że ścieżka powinna iść tędy. Albo tutaj niżej. Zaraz pewnie się połączą. Chyba wyszedłem z wprawy. Idziemy. Mamy taki zawijasek, którym sobie skręcimy w prawo. Tam jest główny szczyt. Nie wiem, czy tam będę wchodził, ale zobaczymy. Raczej chyba tylko na klify pójdę. No, to jesteśmy na grzbiecie. Aż prosi się, żeby wejść tam wyżej. No, ale chyba jednak nie tym razem. Wejście uznaję za wykonane, fotki zrobione, ujęcia zrobione. Patty czeka, czas do niej wracać. Polecam, idziemy. Jestem na dole, przed chwilą byłem gdzieś tam. Polecam, rewelacja, kurde, widok fenomenalny. Zresztą z tej strony widok również jest fenomenalny. A teraz wracam do Patty.
się naczekała, biedna. Pewnie jest zła. W ogóle jej się nie podobało to, że ją zostawiłem. Będę musiał ją jakoś przebłagać. Może lody. Patty gdzieś tu miała być. Teraz musimy ją znaleźć. Gdzieś na ławce miała siedzieć. Jest. No tak długo. Ja tu czekam i czekam. Trochę się tam szło. Nie, no szybkie było wejście, ale zejście trochę mi zajęło. No to co? Lody? Nie będę przed kamerą się wypowiadać, bo mam ochotę cię zamordować. No to dlatego lody. Tak. Niech będzie. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Dobra, udało się. Patty dostała lody, już jest zadowolona. Nie przekupił tymi lodami, Tak. ale próbowałam, są bardzo dobre. Ferrero Rocher i marakuja. Tak. Pychotka. A ja sobie wziąłem takie truskawkowe, wanilia, także wcinamy i idziemy dalej. Mamy tutaj kolejkę do autobusu. Nie zorientowaliśmy się, już wszyscy się ustawili. Tak więc może się nawet nie zabierzemy. Jesteśmy na szarym końcu, mogliśmy to stanąć na początku. Tak jest. No dobra, zobaczymy. Jednak wsiedliśmy. Był tłum, ale każdy znalazł swoje miejsce. Dobra, jedziemy. Pa. Ten wyjazd pokazał nam jedną bardzo ważną rzecz. Teneryfę naprawdę da się zwiedzić bez samochodu. Autobusy Tizza momentami potrafią zaskoczyć, czasem trzeba chwilę poczekać, czasem coś sprawdzić kilka razy, ale ostatecznie pozwalają dotrzeć w naprawdę wiele miejsc na wyspie. A przy okazji podróż staje się trochę bardziej przygodą niż tylko szybkim przejazdem z punktu A do punktu B. Puerto de la Cruz okazało się dla nas świetną bazą wypadową. To miasto ma zupełnie inny klimat niż turystyczne kurorty na południu. Jest bardziej lokalne, spokojniejsze i ma w sobie dużo autentyczności. Do tego czarne wulkaniczne plaże, stare uliczki i ocean praktycznie na wyciągnięcie ręki. Bardzo dobrze wspominamy też nasz hotel. Przestrzeń, wygoda i ten widok z balkonu. Kiedy rano patrzycie na Teide, a po drugiej stronie rozciąga się ocean, naprawdę łatwo poczuć, że jest się w wyjątkowym miejscu. A sama Teneryfa? W styczniu to wyspa kontrastów. Wystarczy godzina drogi, żeby z deszczowej północy przenieść się w pełne słońce na południu. Z zielonych wzgórz i miast trafia się nagle na surowe klify i wulkaniczne krajobrazy, które wyglądają jak zupełnie z innego świata. W kolejnym odcinku zabierzemy Was w zupełnie inne miejsca Teneryfy, na górskie szlaki i krajobrazy, które są jeszcze bardziej niezwykłe. Od tropikalnej, ukrytej w górach miejscowości Masca, aż po surowy, niemal kosmiczny świat wulkanu Teide. Więc jeśli chcecie zobaczyć zupełnie inne oblicze wyspy, zostańcie z nami, bo najlepsze dopiero przed nami. Patrzcie na to. Idziemy tam. Ojeju. A co tam jest? A, jeszcze 3,8 kilometra. Aha. Jesteśmy w tak pięknym miejscu, a pogoda jest paskudna. Jesteśmy cali mokrzy. Z góry na dół. Przystanek autobusowy. Patty chciałaby poczekać na autobus, ale ja nie daję takiej możliwości. Idziemy. Jak to? Tam idziemy. Ojej. Jak ja teraz z takim butem mam chodzić? No musisz chodzić, nie masz wyjścia.